I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem wróżenie z fusów. Kontynuujemy czwartek na wykresie, gdzie mamy jeszcze do przetłumaczenia KRYPTO University i DaVinci. DaVinci zaraz się biorę po tym odcinku do tłumaczenia. Zobaczymy, czy będzie w jednym czy w dwóch odcinkach, bo DaVinci też jest długi, około godziny do tłumaczenia o Bitcoinie i o Ethereum. Także na pewno wyjdzie powiedzmy jutro od razu lub jeżeli będzie taka potrzeba, to od razu też wcześniej, żeby jutro już się skupić na innych rzeczach, bo naprawdę dużo rzeczy się tutaj pojawia teraz w tym tygodniu. To pierwszy tydzień, który jest więcej materiału niż Feniks ma po prostu czas, ze względu na to, co się wydarzyło z Binance. Także dlatego mamy troszeczkę tyły i będziemy tłumaczyć jak najszybciej te kolejne odcinki. Ok, przejdźmy bez zbędnego gadania już do KRYPTO University. Będzie to pewnie około 40 do godziny nawet odcinek, bo będziemy tłumaczyć 20-30 minutowy fragment, który jest najważniejszy, bo reszta to jest dużo rozmowy. Także przejdźmy od samego początku. Zacznijmy od tego legendarnego wykresu. Pamiętajcie, że dajemy im łapę, tak? Bierzemy od nich materiały. Oryginał jest zawsze, jeżeli ktoś życzy sobie po angielsku, o wiele szybciej to wtedy trwa. A jeżeli nawet chcecie po polsku, to można zrobić razy 1,5. Szybkość gdzieś tutaj jest w szybkości w ustawieniach pewnie. Prędkość odtwarzania robicie 1,25 lub 1,5 i wtedy też jesteście w stanie przerobić materiał, o ile bardziej się skupiacie, tak? Ok. Zaczniemy od tego wykresu razem z nim, czyli już przesunąłem przywitanie. Legendary chart. This is a chart that we're going to use for the next year or two. It's incredibly powerful. There are some... To jest wykres, który będziemy używać przez kolejne 1 lub 2 lata. To mi się podoba właśnie w KRYPTO University, że tu dowiemy się już, co się dzieje albo co będzie się wydarzać w kolejnym roku czy dwóch na wykresach. Oczywiście ma dobre wróżenie z fusów, więc zawsze pamiętajcie, że to jest tylko opinia. Significant trends and a lot of information that's just going to blow your mind. Będziemy mieć bardzo dużo informacji, które naprawdę będziecie zaskoczeni. Let's really jump into the details here. What I want you to notice is that we've got the 2014, 2015 and then the present day. Each have... Po lewej mamy 2014-15 rok, po prawej stronie mamy to, co się dzieje właśnie w tym momencie. 4 distinct levels. Każdy ma 4 poziomy, widzicie, do przeskoczenia, tak samo jak teraz jest i to się dzieje z Bitcoinem. These 4 levels are not pulled out of thin air. They are... Te 4 poziomy nie biorą się po prostu z powietrza. The most powerful levels, once we bottom, these are the most powerful levels of resistance. To są poziomy, powiedzmy, resistance. Resistance mówiliśmy w poprzednim odcinku, czym jest, czyli takiej oporności do przeskoczenia kolejnego poziomu once, kiedy już osiągniemy najniższą cenę Bitcoina. Jakie poziomy kolejne się pojawiają dla przeskoczenia Bitcoina? That we have to climb through. Each level is significantly stronger than the previous. Każdy poziom jest bardziej mocniejszy niż ostatni do przeskoczenia. This first one is the strongest, and then the second, third, fourth. I najważniejszy jest ten pierwszy, potem mamy drugi, trzeci i czwarty. Strongest, and you can see it took. Najmocniejszy jest po prostu pierwszy. Because the longest time to cross here, second, third, fourth. Okay? Mówiliśmy o tym na ostatnim odcinku też w KRYPTO University, że najdłużej zawsze jest do pokonania ten pierwszy poziom, potem już idzie to krócej i jest wystrzał, czyli taka analiza hossy albo analiza odwrócenia trendu. Once we cross a level, we jump to the next level each time, even though it's very significant jumps in price action. I jak przeskoczymy jeden poziom, idziemy zaraz do drugiego i też atakujemy go. You can see once we had Pamiętajmy, że wykres ten w tym momencie, czyli czas stworzenia jednej świeczki to jest 1 miesiąc, dlatego każda świeczka w tym momencie to jest interwał czasowy 1 miesiąc. Candle close above, we jump to the next level, we battled it for 6 months, we had a candle close above, jump to the next level. I o co tutaj chodzi? Tak, że przez parę miesięcy próbowaliśmy przebić pierwszy poziom w 2015 roku, kolejne 6 miesięcy, kolejne 4 powiedzmy, już mniej
kolejny poziom. Battled it for 4 or 5 months, crossed it, jumped to the next level, battled it for 3-4 months. Ten poziom już zajął tylko 3-4 miesiące, ten 2-3 miesiące. You get the point, okay? How you decide on these levels is simply, we're on a monthly chart here. On a monthly chart, you can really take this big picture view and take in all of these massive trends. I jeżeli mamy oczywiście miesięczny interwał czasowy, jesteśmy w stanie spojrzeć z takiej większej perspektywy, kiedy są te główne ruchy. Especially when you're looking at a chart that nobody is paying attention to. A specjalnie, albo jeszcze bardziej to ma znaczenie, kiedy patrzymy na wykres, na który nikt nie patrzy. This chart has so many answers, and one in particular that's going to make you say, wow, I cannot believe that. I ten wykres ma po prostu tyle ciekawych rzeczy, że mówimy do siebie, wow, nie mogę w to uwierzyć. This is going to be similar in the fact that there's a lot of answers inside this chart, and we'll be able to use this. I na tym wykresie mamy bardzo dużo odpowiedzi, dzięki któremu będziemy mogli używać to For the next year or two, przez kolejny rok lub 2, to understand every market move, all these major moves on the way up. żeby zrozumieć każdy ruch, który tutaj się wydarzy. Because when you look at where we bottomed, you can clearly see on a monthly chart where these major levels are. For example, a lot of people are starting to whisper, hey, 6,000 is the main resistance, 7,000 is the main resistance. Bardzo dużo ludzi powtarza, że 6000 to jest główny cel do przeskoczenia. 7000 to jest główny cel, najtrudniejszy do przeskoczenia. 8,000 is the main Niektórzy mówią 8000. resistance. 9,000 is the main resistance. And if we look at a monthly chart and we don't use our emotional opinion, we just use the evidence in the chart. I jeżeli używamy miesięcznego interwału czasowego i nie używamy tutaj emocji i opinii, tylko dowodu, jaki się kształtuje na wykresie, With a non-biased approach, the evidence suggests otherwise. It suggests that none of i dowód po prostu mówi nam zupełnie inaczej. those are actually the strongest resistance. It suggests that 6,351 is significantly stronger than every other level on this chart we see in. I zobaczcie, teraz widzieliśmy dzisiaj wcześniej pierwszego analityka technicznego. Mamy pierwszą rzecz, która się powtarza w okolicach tej samej poziomu do przeskoczenia. Tutaj KRYPTO University mówi, że na najgorszym albo najtrudniejszą ceną do przeskoczenia będzie $6,351, czyli 6,430 mówił około, 6,400 mówił około. The Moon, tu mamy $6,351. In front of us. Yes, this level is stronger than 10,000. 10,000 would be our next one. I ten poziom jest jeszcze większy niż 10,000, czyli bardziej trudniejszy do przeskoczenia. W tym momencie jest 6,350 niż $10,000. And then 14 and then 20. Potem 14,000 i 20,000. This is the strongest level and it's clear. So what you want to look for is we had 12 monthly candles play with this level. 12. I co musisz tutaj sprawdzić? Mamy 12 świeczek, które dotykają praktycznie tej linii 6,300, około $50. 12. When you have a break of this level, this is textbook, you have extreme support and a big break. Big, large. Jeżeli mamy do czynienia z tym poziomem, to mamy bardzo ekstremalną podporę, a potem bardzo mocne przebicie dołem, tak jak mieliśmy w tym momencie. Candle break acting as extreme resistance. Same thing happened back here. I potem jest to resistance, czyli najpierw mamy podporę tej ceny, a potem próbujemy dojść do tej ceny i przebić ją od dołu do góry. In 2015. And what I'm about to show you is absolutely mind-boggling. But watch this. We had extreme level of support, extreme level of resistance with a big break, large candle. This
is the making for an extreme level. I zobaczcie, jak jest podobny 2014 z 15 rokiem, gdzie mieliśmy tak samo dojście do podpory, na której się utrzymywaliśmy bardzo długi czas i przebicie ją od dołu bardzo mocną świeczką. Of resistance, which it ended up being 273 days of resistance. I potem 273 dni około było to resistance, czyli cena nie do przeskoczenia. So when you're looking for large levels, you want to see these big breaks. You want to see a large. Jeżeli chcesz spojrzeć z grubszej perspektywy, musisz właśnie patrzeć na te większe ruchy, przecięcia. Large candle. You can see that this is clearly Większe świeczki. larger than any other candle that's even close. I widzimy, że ta świeczka jest o wiele większa niż wszystkie świeczki wokoło. Just like back here. And that is how you find the first major level. Once you've bottomed, Tak jak teraz, gdzie znajdujemy wtedy pierwszy poziom, kiedy osiągniemy najniższą cenę Bitcoina and you're trying to come up. So i chcemy się z powrotem albo chcemy wzrosnąć z ceną Bitcoina na ten właśnie pierwszy poziom do przeskoczenia. once we dig into the details here, I'm about to show you something significant because in today's market, there's a lot of FOMO, there's a lot of fear. Steve, have we completely changed trends? Have we moved from following the 2014-2015? Is that now in the garbage? I bardzo dużo ludzi używa emocji, newsów, wiadomości, jakie się dzieją wokół. Mamy już zapytania, czy to, co mówiłeś do tej pory, można wyrzucić na śmietnik, bo widzisz, co się dzieje. Powiedzmy, on tego nie mówi tutaj, ale pewnie Bitfinex, Binance, Tether albo Bitfinex. Dobra, muszę się nauczyć. What is happening? So anytime that we're following a particular pattern and it breaks, you cannot have tunnel vision. That's going to lead to a lot of FOMO, assumptions. Nobody. Za każdym razem, kiedy podążasz za jakimś tutaj wzorem wcześniejszym i na chwilę on się przełamuje, nie możesz mieć takiej wizji tunelowej. Powiedzmy, że już tylko widzisz newsy, FOMO. Wants to be somebody that assumes something. You have to look Nie chcesz być osobą, która myśli, że coś może się wydarzy. at the data just through a different lens. The same Po prostu patrzymy na dane na wykresie przez inne soczewki, okulary. data through a different lens to get a full circle of the situation. Żeby dostać po prostu cały prospekt sytuacji, który się wydarzy. If we simply acted on emotion, emotion is a money killer. And Jeżeli będziemy działać na emocjach, emocje powodują to, że tracimy pieniądze. Warren Buffett said it himself for decades. Warren Buffett mówi o tym od wielu lat. In investing, money always moves from people that are really emotional W prawdziwym inwestowaniu pieniądze przepływają od ludzi, którzy naprawdę są emocjonalni, to people who are patient. do ludzi, którzy są cierpliwi. Money always moves from highly emotional people to people that are patient. Always, in all markets. I pieniądze zawsze przeskakują od tych ludzi, którzy są bardziej używają emocji do właśnie cierpliwych. So, if we're following a particular trend, we break that trend, stay level-headed, look at that same data through it. I nawet jeżeli kolejny trend, który uważaliśmy i podążaliśmy za nim, na chwileczkę się przebije, cały czas nie używamy emocji, patrzymy na dane z wykresu, co nam mówią. Different lens and find your answer. That's I znajdźmy swoje wtedy odpowiedzi. what we're going to do today. I tym właśnie zajmiemy się dzisiaj na wykresie. So we're under investigation of if this specific candle that we've been talking about for a few months, is that broken? Are we following this or have we moved ahead to this candle? I to jest świetne właśnie w Crypto University. Zobaczcie, jaki ten koleś ma spokój. W tym momencie zastanawiamy się, każdy z analityków technicznych zastanawia się, czy jesteśmy w tym momencie, bo przecież przebiliśmy już górą powiedzmy 6000, już w tym momencie, no to może już jesteśmy 2-3 świece dalej, czyli już mamy początek hossy. Zobaczymy, co powie na ten temat ten analityk. Let's take a look. What we want to do is we know that we've identified back in 2014, 2015 the main level of resistance.
We understand that we held that level of resistance. I widzimy, że w 2015 roku, 2014 zidentyfikowaliśmy właśnie ten najniższy poziom resistance, najtrudniejszy do przeskoczenia. For 273 days. Przez 260 dni próbowaliśmy to zrobić. Until this candle happened. Aż do momentu pojawienia się tej świecy. But what we want to know is, are we still in this move? Let's look at the data through a different lens. I w tym momencie chcemy się dowiedzieć, czy nadal jesteśmy w tym ruchu, gdzie kolejny, zobaczcie, prawdopodobnie będzie wielki spadek. To try to figure out what has happened. If we take a measured move from our bottoming candle. I teraz porównajmy, weźmy porównanie od tej najniższej świecy to the top. We want to understand what percentage move happened once we bottomed to this candle that we're in now. And if we look, we are just under 100%. I jeżeli zobaczymy, co się wydarzyło w 2015, od najniższej ceny Bitcoina do tej świeczki, która tutaj się utworzyła, było 100% prawie na wzroście ceny, 98,66. No. Just under 100%, meaning once we bottomed, we battled all the way up to our first level of resistance, which ended up being just under 100%. Then we got rejected down. I wtedy mieliśmy spadek z ceną. Then the actual full stage 3 golden cross happened. I wtedy mieliśmy trzecią fazę Golden Crossa, o której mówiliśmy wcześniej, i zaczęliśmy wzrost Bitcoina. And we broke through and we went on our enormous run. Now let's take a look. Without emotion, I teraz bez emocji porównajmy. just look at the structure. We understand that that's our main level. Nobody can argue that in the world. There's 12 monthly candles that support that theory. Zidentyfikowaliśmy też pierwszy poziom do przeskoczenia. Mamy 12 świeczek, które mają interakcję z tym poziomem. No i It's very clear that 6,362.50-ish is very significant. But are we still in this move? ale czy nadal jesteśmy w tym ruchu, który byliśmy w 2014-15? Or have we skipped ahead? Are we still in this move? So we know that bottom to top was about 100%. Wiemy, że od tej świecy do tej świecy było 100%, pewnie porównamy teraz. Just slightly less. Now, let's take a measured move from our current bottom and understand, are we still in the ballpark? Have we completely changed trends? Are we doing something completely out of the ordinary? Is this something to panic about? Is it because of the tether FUD? Is it because of market manipulation? What is it? I teraz właśnie dowiemy się, czy to powinniśmy właśnie mieć panic mode, czyli spanikować i brać wszystkie informacje z tetherem, z newsami, czy po prostu sprawdzamy delikatnie na wykresie, co się dzieje. So let's just simply measure from our bottoming candle to where we are heading potentially. You can see that if we in fact did go up to our main level of resistance. Widzicie, jeżeli nawet dojdziemy do tej naszego poziomu resistance, pierwszego do przeskoczenia, to nadal pojawia się tutaj cena 6290, około 99% dopiero. It's identical. Czyli nie cena, którą mamy dzisiaj. Sprawdźmy jeszcze raz na CoinPaprice, co się dzieje. Na CoinPaprice Bitcoin w tym momencie kosztuje $6097, czyli nic w żadnej granicy tego, o czym mówi KRYPTO University 6300, gdzie będzie 100% ceny. Porównajmy jeszcze z CoinMarketCap, który nie uwzględnia Fenixa 6087, 6097. Może coś tutaj się poprawiło na CoinPaprice, bo była ta różnica $30. Teraz widzimy, że jest mniejsza, około $10 średniej. Przejdźmy z powrotem. So right now we're in this situation. These are monthly candles, okay? And this is fascinating in the fact that when you look at the data through a different lens. I to jest właśnie fascynujące, jeżeli patrzysz na dane, na wykresie, przez inne soczewki czy okulary. It tells you different pieces of information. Mówi to wam o różnych częściach informacji. We cannot have tunnel vision. Nie możemy mieć tunelowej wizji. We need to be calm, collective and look at the data as it's presented. I musimy po prostu patrzeć na dane, jak są do nas
prezentowane. We know that this is significant resistance. I widzimy, że to jest pierwszy resistance, oporność albo odporność do przeskoczenia tej ceny 6380. Ona, no uwzględnijmy, $6400. Tak jak mówił podobnie dzisiaj The Moon. We know that from back here, from our... Ale tu przynajmniej widzimy w tym analityku technicznym, że nam tłumaczy dlaczego. Dokładnie wiemy, nie że myślę. No, The Moon też tłumaczył oczywiście, że to była największa czas interakcji, ale tu widzimy też procentowością, jak bardzo podobni nadal jesteśmy z rokiem 2015, co się dzieje w tym momencie. Bottoming candle was just about 100% to this candle's move. And in this month, we cannot be surprised if we go up to 6,300. I w tym momencie, jeżeli chcemy podążać idealnie za rokiem 2014-15, nie możemy być zaskoczeni, gdy do końca miesiąca tego będzie Bitcoin kosztował $6336–6400. Given what has happened recently, we cannot be surprised Przypominam, że nadal nie jesteśmy przy tej cenie. 6097. if we go up to 6,300. If we were to break this level, our next target would be 10K. I jeżeli przeskoczymy ten poziom, następny target, czyli cel do przeskoczenia będzie $10,000. We know that simply because of the past. Once you break these levels, it's significant. You can see we broke here, this candle broke above, boom, head up right to the next target. I kiedy przeskoczyliśmy ten poziom w 2015 roku, zaraz atakowaliśmy, powiedzmy, dzisiejsze 10,000, wtedy była to inna cena, nie wiem, $600 około, ale od razu w kolejnym miesiącu nawet na chwileczkę doszliśmy do ceny, powiedzmy, dzisiejszego $10,000. And held resistance for 6 months in a row. I przez kolejne 6 miesięcy byliśmy pod tą ceną 10. Then we broke it, boom, right up to the next target. Wtedy przejęliśmy kolejny poziom, gdzie tak samo uderzyliśmy w kolejnym miesiącu. Zobaczcie, na chwilę na różnych, powiedzmy, giełdach były różne ceny i też był kolejny poziom praktycznie do górnej granicy pokazany. Held it for 5-6 months. Mieliśmy 5 miesięcy około ataku. Broke it, boom, right up to the next level, held it for 3-4 months. I potem też 3-4 miesiące kolejny poziom. So, the same thing is going to happen in the fact that we don't I ta sama rzecz wydarzy się w tym momencie. have all of these different targets. We're looking at the big picture. If we break this level, we're coming up here. Pay attention to the size of the candle if we do approach. If you see a large candle, I w tym momencie sprawdźmy, co się wydarzy, czyli musimy zwrócić szczególną uwagę na świeczkę, która się utworzy. Czy to będzie duża świeczka, dużego rozmiaru, będzie miała duże, powiedzmy, body. with the body right up here, we could be pushing through, right? If you see a candle smaller like this one with a large wick heading up, then we're getting resistance. So I jeżeli to będzie samo ciało, powiedzmy, świeczki, no to wtedy możemy nawet dojść do tej ceny i przebić ją, ale jeżeli to będzie tak jak mamy tutaj, albo świeczka, gdzie tu można porównać, coś jak tu, że tylko praktycznie górą na chwileczkę wejdziemy z ceną, no to wtedy to będzie nasz główny resistance, czyli taki poziom do przeskoczenia. there's stories to tell. I could talk to you for hours about this chart. Mogę do Was rozmawiać godzinami na temat tego wykresu, But just pay attention to the size of the candles. ale musimy się skupić na wielkości świeczek. Large candle down, big wick. Momentum moving back up. Jeżeli mamy duże świeczki w dół, gdzie ciało jest duże, potem mamy tą cenę, która na chwilę wskakuje wyżej, no to wtedy duży resistance powoduje. We start to move up. You can see this candle here got extreme rejection. Look at that long wick. I w tym momencie, gdy z drugiej strony mamy tą na chwilę cenę za pomocą tej antenki. Przypomnijcie mi, jak dokładnie się nazywa ta góra tej świecy. Wtedy, jeżeli ta antenka pójdzie na chwileczkę, czyli cena, no to wtedy widzimy, że mamy bardzo duży resistance. Momentum starting to move down.
As it I moment pokazuje nam, że idziemy jeszcze niżej z ceną. moved down, the candles got smaller and smaller. I jak idziemy tylko niżej, świeczki są coraz to mniejsze i mniejsze. You know the momentum is about to shift and I wtedy wiesz, że momentum, czyli moment, poziom, czy odwrócenie trendu jest już na horyzoncie. move back up. We had a big candle followed by a smaller candle. Gdzie mamy bardzo dużą świecę, jeszcze raz, która za nią podąża, mniejsza. It gets smaller as we're approaching resistance. I jeżeli wtedy jest coraz to mniejsza, gdy dochodzimy do tego pierwszego poziomu do przebicia, know it's going to reverse. i wtedy wiesz, że będziemy mieć znowu odwrócenie trendu. This is really simple, really basic. To jest bardzo proste do zrozumienia. And you had a large wick. We knew it was going to reverse. You had a big candle. Wtedy mamy zniżenie z ceną, mamy bardzo dużą ten wick, który nam mówi o tym, że spadamy z tą ceną jeszcze niżej, bo jest odwrócenie trendu i wtedy pojawia się czerwona świeca. Down, the large wick, momentum pushing us back up, and I w tym momencie momentum porusza nas w górę z ceną Bitcoina i mamy kolejne świece. see this big candle, large candle approaching resistance. We know that we're off to the races. I jeżeli widzimy świecę, która ciałem przebija właśnie pierwszy poziom, wiemy, że prawdopodobnie uda nam się ten poziom przebić i idziemy do kolejnego. If you see a large candle, specifically the bottom approaching here, you know what's about to happen. And you can see each way, the size of the candle, where the wicks are, where the body is, very significant. I could talk to you for hours about this because it's... Czyli ciało albo body danej świeczki też jest ważny, bo on mówi nam bardzo wiele informacji na tej miesięcznym interwale czasowym, co się może wydarzyć. absolutely fascinating. The answers are always in the chart. It's never market manipulation or in the news or the tether FUD or I informacje dla mnie są zawsze na wykresie i nie w tetherze, nie na Binance, tylko zawsze patrzymy na wykres. whatever it is. The answers are always, always, always in the chart, and we always need to stay level-headed and look at the data through different lenses to get the full picture before we go assuming that things have completely been manipulated and changed and we're headed into the forest fire. I musimy patrzeć na dane, nie na emocje, które się dzieją wokół, żeby po prostu zrozumieć, co może się wydarzyć dalej z ceną Bitcoina. Nie patrzymy na FUD, FAT, pożar, który się dzieje wokół nas teraz z emocjami. It's never the case. Remember, patience will win this game. Emotion is a money killer. So we're going to get into a few other charts, but it's absolutely fascinating that we have the same exact move we're in now, right? Czyli nadal podążamy za 2014-15 rokiem, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Right now, we're very close to our main level of resistance with a smaller candle, but it's the beginning of this monthly candle. It's the beginning. So this monthly candle very well may test this level. I ta miesięczna świeca może tak czy tak testować ten poziom. In next month very well may get starting our rejection down. We'll have to I w kolejnym miesiącu możemy bardzo też patrzeć na to, że prawdopodobnie będzie odrzucenie tej ceny. see how it continues to play out, specifically with how this formation of the candle happens. But these are clear signs. Again, if we breach this level, our next target is 10K. So I wtedy, jeżeli dojdziemy do tego poziomu, następny poziom jest $10,000. that's what we're seeing in the charts. Now we're going to look at it through a few different lenses to see what we have in store. This is a fascinating chart. The I w tym momencie teraz przejdziemy na Stochastic RSI, stochastic RSI on a weekly. We have a ton of data na tygodniowej. in front of us here, and Mamy bardzo dużo danych, które mówią nam o tym tak samo, we're going to look co może się wydarzyć. at about 1,000 days of data and try to make sense of it. Mamy tutaj 1000 dni danych, które spróbujemy wyciągnąć z tego jakikolwiek sens. You can see there 987 days, about 1,000, 980 dni dokładniej. 1,000 days of data. What we're going to do is draw a simple trend line.
And our simple Co zrobimy w tym momencie? Wyrysujemy linię trendową. trend line really will tell a distinct story. Because if we stopped right here, this is our bull run. Our bull run continued on this trajectory. It continued. I tu mamy ostatni bull run, który się wydarzył, czyli 2017 rok, końcówka, gdzie mamy hossę. On this momentous trajectory, holding exact boom, support, boom, support, boom, support, boom, support for about 500 days. 500 days. Około 500 dni trwał. But it didn't stop there, because we didn't continue into a bull market. We actually went into a bear market, and boom, resistance. I widzimy, że nadal ten trend był kontynuowany nawet w bezsie, czyli mamy pierwszy resistance. What used to be support is now resistance. So, Co było wcześniej podporą, w tym momencie jest barierą do przeskoczenia od dołu. Widzimy, czyli cały czas tutaj byliśmy nad tą linią trendową na Stochastic RSI, a teraz jesteśmy pod tą linią. and we continued on this exact trend line. It's absolutely I kontynuowaliśmy na tej samej linii trendowej. fascinating. And this bear market acted as resistance. Bull market support, bear market resistance. Again, this is 1,000 days of data in front of us with Jeszcze raz mamy tutaj 1000 dni, które mówią nam bardzo dużo. one simple trend line. So this is how we like to approach these charts. If you guys are new here, join the strongest family in crypto. Hit that subscribe button right now. I po prostu zasubskrybujcie, jeżeli chcecie wiedzieć jeszcze więcej w przyszłości, jeżeli chodzi o kolejne filmy. What we're doing is we're in this particular move here. You can see I w tym momencie jesteśmy prawdopodobnie w tym ruchu teraz, gdzie what is happening now as we're approaching this. This is a pivotal point. Remember, we to jest naprawdę ważny moment w tej linii trendowej. showed you this chart 3 months ago, back here in late February. When we broke this trend line, we said, hey, what does this mean? It means we've changed trends. We're no longer really. Wtedy, kiedy to mówiłem do Was 2 miesiące wcześniej, na filmach naszych mówiłem Wam o odwróceniu trendów, gdzie już nigdy więcej nie byliśmy pod tą linią trendową. bearish. We've had a lot of momentum and we're turning bullish. Mieliśmy bardzo dużo momentum i od razu wiedzieliśmy, że kolejne miesiące będą bardzo ciekawe, pozytywne pod względem ceny Bitcoina. This is something that we pointed out in late February, and now you see how it's been playing out now, and you can see that we are starting to hold support on this level. We'll see how it plays out over the next 1 to 2 months. I w tym momencie widzimy, co tutaj się dzieje, co może się wydarzyć w kolejnych 2 miesiącach. But we're going to be paying close attention, because once we break this, then things will start unraveling a little bit. Jeżeli przebijemy tą linię jeszcze raz trendową, będą się kolejne rzeczy dziać dla nas. So pay close attention to this weekly chart, and it's absolutely mind-boggling how 1,000 days can be told a complete story with one trend line. I patrzmy na tygodniową Stochastic RSI, żeby po prostu dowiedzieć się. Zobaczcie, ile mamy danych przez 100 dni, powtarza tutaj, który mówi nam o hossie, bessie i co się dokładnie dzieje. So we're going to get into a few other charts. Okej, przejdziemy zaraz do kolejnych wykresów. And we've talked a lot about divergence in many videos. Let's summarize it in a simple way so that you can see it clearly next time you're looking in the charts. Rozmawialiśmy już o dywergencji bardzo często na wykresach, ale podsumujmy teraz w tym momencie, co dokładnie mówią nam wykresy, żebyśmy jeszcze bardziej wiedzieli za każdym razem, kiedy spojrzymy na dywergencję, co nam wykresy mówią. Cieszę się, że on to tłumaczy, bo on bardzo prosto tłumaczy i wtedy bardzo łatwo to zrozumieć. Divergence, there are 2 types. Dywergencja. Są dwa typy. Divergence is when price is doing one thing, indicators are doing the opposite. Czyli cena robi jedną rzecz, niebieska na linii trendowej, niebieska rzecz, a narzędzia na wykresie, powiedzmy, to jest RSI, wolumen, mamy też
inne tutaj rzeczy. Right? Price is doing one thing, indicators doing the opposite. In our Cena robi jedną rzecz, wszystkie indykatory, czyli narzędzia mówią inną rzecz, case, wprost przeciwną. price is going up, indicators are going down. And you'll see if we go back in history, indicators always, almost always, follow price. When price is going up, indicators go up. When price is going down, indicators go down. I zazwyczaj powinno być tak, że te wszystkie narzędzia, które mamy tutaj dodatkowo, czyli znaczniki, powinny iść razem z ceną. I wtedy to jest ok, bo tak samo jak idzie cena w górę, idzie dany znacznik tak samo w górę. However, on rare occasions, we Ale czasami widzimy, że to się nie dzieje, czyli mamy dywergencję, która się pojawia. have what's called divergence, right? So price is making a higher high, meaning we had our high here, April 19th. We had a higher high, on April 10th, April 3rd, our first Czyli mieliśmy najwyższą cenę 3 kwietnia, potem 10 kwietnia, czyli wyrysowujemy sobie tą linię trendową, widzimy, że idziemy w górę z ceną. high, April 10th. We had our next higher high on 24th, Potem mamy 24 kwietnia wyższą cenę and then our recent higher high. Continuing i ostatnią cenę, która też jest wyższa. to make higher highs as our indicators are making lower highs. A tutaj znaczniki mówią zupełnie o innej rzeczy. You can see our high, lower high, lower high. Our high, Niższe, jeszcze to niższe, w góry jeszcze niższe, czyli dywergencja. lower high, and so forth. We have three indicators here. Now, what does divergence mean? What does all this mean, Steve? I co dywergencja mówi nam na wykresie? I see lower highs, higher highs. What does it mean? Tell me in a simple way. It means once you have this on the chart, price is about to do the opposite. Jeżeli zauważymy dywergencję na wykresie, to cena prawdopodobnie już za chwileczkę zmieni kierunek. Czyli mam taką ukrytą informację o tym, że prawdopodobnie, bardzo to jest częste, czyli mniej prawdopodobnie, bo bardziej oczywiste, że cena zmaleje w tym przypadku, czyli będziemy mieć odwrócenie trendu ceny. Price is getting ready to do the opposite. Meaning, if price was going down and our indicators were going up, price is about to do the opposite. Czyli w tym momencie mamy niedźwiedzią dywergencję, gdzie cena powinna spadać. Mamy też zupełnie inaczej, gdzie na przykład wykresy pokazują nam RSI znaczniki w przeciwnym kierunku, czyli cena by miała tutaj spadać, już tutaj tłumaczę Wam na boku, a mamy wszystkie znaczniki, które mówią, że idą w górę, po prostu przeciwnie. Tutaj się dzieje, no to wtedy jest dywergencja bycza i cena prawdopodobnie, jeżeli spada, będzie wzrastać. W tym momencie mamy na odwrót, cena wzrastała, znaczniki mówią nam o dywergencji, prawdopodobnie będzie odwrócenie trendu, czyli cena zacznie spadać. Start going up. In our case, price is going up, indicators going down. It simply means price is about to do the opposite. It's kind of like a pressure cooker. Right now we have about 35 days of divergence. I w tym momencie mamy 35 dni dywergencji. To jest tak jak, powiedzmy, pressure cooker, czyli no coś, jeżeli gotujemy pod ciśnieniem i There's a few ways to tell how strong the divergence is. You should definitely write this down. It's powerful information. Number one. I mamy parę informacji, które mówią nam o właśnie dywergencji, jak bardzo silna jest. To, co teraz powiem, powinniście zapisać gdzieś, żebyście mieli zawsze to na uwadze. What you want to look at is time. How much time has the divergence happened and on what time frame? I bardzo ważny jest punkt pierwszy, jak długo albo jak dużo czasu zajmuje nam dana dywergencja i na jakiej skali czasowej. For example, divergence on a 5-minute chart is not as powerful as divergence on a 1-day chart. Dywergencja na 5-minutowym interwale, czyli czasie, nie jest tak bardzo mocna jak na, powiedzmy, dniowej. I pewnie tak samo będzie dniowa, jak na tygodniowej. Zawsze szukamy większego interwału czasowego. And divergence on a 1-day chart is not as powerful as divergence on a 1-week chart. Zobaczcie, nie oglądałem ten odcinek jeszcze, ale już wiem, co powie za chwilę. The higher the time frame, the stronger the case. Also, the number of indicators. If you see divergence just on one indicator,
well, it's not as powerful. It's something to pay attention to. Druga rzecz, dywergencja na paru znacznikach, paru narzędziach. Mamy RSI, mamy wolumen. If you see it on multiple indicators, it's stronger. Wtedy mamy jeszcze większe potwierdzenie tej dywergencji na wielu znacznikach, narzędziach. Okay, Steve, I get it. That sounds great. Huge lesson learned. But what about this case? How strong is this case? Well, we have... Okej, rozumiem, wszystko mi wytłumaczyłeś świetnie, tak to już wiem, bo oglądam każdy twój odcinek, Chris. Ale powiedz mi, co to ma do rzeczy na tym wykresie, co teraz mamy? Divergence on a one-day chart for about 35 days. Bitcoin has been known in past history to have divergence for extended months. In particular, even half a year we've had it before. I co to znaczy, jeżeli mamy 35 dni w tym momencie? Bo wiemy, że w przeszłości mieliśmy też nawet pół roku dywergencji, więc... So we need to pay close attention. This is 35 days. We need to watch it closely and see when momentum will break and when it... W tym momencie musimy patrzeć na dywergencję i sprawdzić, kiedy momentum przebije trend. This has been building up in a pressure cooker and we're gonna pop, right? So if we continue our trend and we use just the evidence from our chart that nobody's paying attention to, we say, okay, well, we're approaching our extraordinarily powerful level here. I jeżeli to porównamy do wykresu, na który nikt nie patrzy w tym momencie, bo wszyscy patrzą pewnie na newsy, wiadomości, no to wtedy porównamy sobie, że dochodzimy do bardzo mocnej granicy $6335. This could be the writing on the wall. I to może być właśnie ten napis na tablicy czy na ścianie, Have to pay close attention, but again, na który należy patrzeć. if we see a breakthrough to say 6005, well, our target becomes 10K. Jeżeli przeskoczymy 6400 powiedzmy dolarów, no to kolejny target, poziom będzie 10 000. So we'll have to pay close attention to that, as well as the shape, the formation of the monthly candle to see what happens. So we'll continue to, this is the... Czyli patrzymy na różne wykresy i też rozmiar świeczek, które się tworzą. volume oscillator here in the middle. We got the MFI, we've got the Właśnie się zastanawiałem, co to jest. MFI, znacznik. RSI. These are our three indicators showing extreme divergence, right? Mamy ekstremalną dywergencję na tych trzech znacznikach, This is called bearish divergence, która jest pod nazwą angielską bearish divergence, a pod polską można powiedzieć niedźwiedzia dywergencja. where prices Bo niedźwiedzie zaraz przejmą kontrolę statku kosmicznego znaną pod nazwą Bitcoin to the Moon. going up. If price was going down, indicators going up, that's bullish divergence, right? So let's continue into another chart that will really help you take a clear look at what's going on, okay? Sprawdźmy jeszcze jeden wykres, żeby dopełnić tego, o czym mówimy w tym momencie. We talked about this chart. O, NVT, ten lubię. NVT, czyli wykres, który wracamy do niego. A few weeks ago, the NVT, and I know that there's a lot of people, Steve, you've got to look at the NVT on the daily chart. I disagree. There's more information Bardzo dużo osób mówi do mnie, NVT, powinieneś patrzeć na dziennym interwale czasowym. Ja się z tym nie zgadzam. Ja on the daily chart, and it's not as clear cut. na dziennej nie za bardzo mam dużo tych informacji, nie jest to oczywiste. Ja przełączam na tygodniową. For example, let me show you how I'm seeing the information cut and dry, I właśnie Ci wytłumaczę, jak ja widzę tą informację dokładniej. really simple on a weekly chart. For example, each time the indicator changes from red to blue, that's go time. It's not the beginning. Za każdym razem, kiedy zmieniamy z czerwonej, tego poziomu do niebieskiej, wtedy wiemy, że to jest nasz czas do inwestycji. Of when we change from Albo do opuszczenia. blue to red, it's red to blue. For example, Do opuszczenia inwestycji, bo tu mamy zielony na odwrót, czyli do opuszczenia do statku kosmicznego. you see right here where we changed from red to blue was right at price action about 20K. Widzimy, że po czerwonym pojawiło się niebieskie i zjechaliśmy wtedy z ceny
19 000 dolarów. W 2017 koniec roku. We had a big downfall. If we zoom ahead, when we changed from red to blue here on July 23rd, Jeżeli pójdziemy do 23 lipca 2018 roku, podobnie byśmy wiedzieli o tym, że będzie spadek. Opuszczamy statek kosmiczny. it was right at our pinnacle, right at our high. Blue changed, or red changed to blue, we had a fall down. Same thing happened here, was exactly at our pinnacle. Tak samo 27 sierpnia, Same thing happened here. It's the 5 listopada, end gdzie spadliśmy z 6000 na 3000. of the indicator when we change from red to blue is when the magic happens. We have yet to achieve that. We'll have to pay very, very close attention to if you see any I w tym momencie musimy właśnie dojść do tego, kiedy pojawi się ten niebieski znacznik. blue. Now, if we were to jump to a daily chart and we were to use some form of investigative work here, Jeżeli przejdziemy na dzienną skalę, tak jak niektórzy powtarzają, you can see that there's just a lot more data in front of us. And for wtedy mamy bardzo dużo więcej danych przed nami. example, if we change from red to blue here, we already missed out. We're almost at the bottom already. If we change from red to blue, Gdzie daje nam fałszywe czasami znaczniki, gdzie na przykład jeżeli tutaj byśmy zmienili na niebieskie, widzimy, że jeszcze pojawiło się znowu czerwone, jeszcze były kolejne spadki. here we're at almost the bottom already. We're not at the top. I wtedy tak samo tutaj, gdzie ta informacja jest częściej mylna niż na tygodniowej. On the weekly chart, we could be very close, if not at the absolute top. So there's just more data to take into consideration. But the daily chart obviously does work. However, the weekly chart is more simple, much more clear to understand. And again, the MVT has predicted the past handful of big downfalls. I NVT jest takim wykresem, który przypomina nam, że bardzo często, w większości przypadkach mówi nam o zmianie, powiedzmy, wyjścia z inwestycji. Specifically when we change from red to blue. I to się dzieje wtedy, gdy zmieniamy z czerwonej na niebieską i wiemy, że powinniśmy wyjść z trade'u. So we're going to use this to our advantage and understand that, hey, we're already in red territory. We know to be a little bit cautious. Widzimy, że jesteśmy w czerwonym terytorium. Teraz w tym momencie będziemy obserwować. Everybody is very greedy right now in crypto. Każdy w tym momencie jest bardzo chciwy w krypto. There's a lot of FOMO. Bardzo dużo FOMO. People believe we're going to the moon. Ludzie wierzą, że już idziemy na księżyc. And that's when we're more cautious. If I wtedy właśnie musimy być bardziej ostrożni, jak tak się dzieje. everybody was really fearful right now, we would be greedy. Jeżeli każdy by był bardziej w tym momencie wystraszony, no to wtedy my jesteśmy już chciwi. When they're fearful, we're greedy. When they're greedy, we're fearful. Kiedy inni są chciwi, my jesteśmy tak naprawdę, zastanawiamy się i wtedy boimy się wejść w akcję, a jeżeli inni są po drugiej stronie medalu, czyli inni są bojaźliwi, my wtedy jesteśmy chciwi, czyli Warren Buffett tutaj idzie po bandzie. Right? Not fearful in a sense of, oh my God, what do I do? But patient would be a better term to use. We are patient when they are greedy. The high majority of humans are greedy right now. You can look at the fear index that we always point out on this channel. So those are the charts we're looking at, right? I to są wykresy, na które patrzymy. Specifically this one that I showed you this chart about 2 months ago. We also put it in our last video, and these levels are incredibly powerful. But again, Gdzie pokazałem wam ten wykres 2 miesiące temu i mówiłem o tym, że będziemy patrzeć na ten wykres przez kolejny rok, 2. once we pass this level, our next target is 10K. Once you see a monthly candle, not a daily candle. I kiedy widzimy dopiero miesięczną świecę, nie dzienną, tylko miesięczną świecę poza kolejnym poziomem. Or a 5-minute candle. Once you see a monthly candle above 10K, our next target's 14. Czyli za każdym poziomem musi być miesięczna świeca
powyżej tego poziomu. Nie możemy na chwilę przebić ceną i wrócić, bo to nie mówi o tym, że już jesteśmy wyżej na kolejnym poziomie. Nie na miesięcznej świecy, nie na 5-minutowej, godzinnej, dniowej, miesięczny interwał czasowy. Once you see a monthly candle above that, our next target's 20. Really simply put, these are the stairs we have to step up, and it should be rejected by here. Just like we said. I prawdopodobnie będziemy mieć odbicie w tym momencie. Prawdopodobnie should to nie znaczy will po angielsku, czyli should, bardzo możliwe, że odbijemy się od tej 6350-400 dolarów. No trzeba obserwować, to tutaj widzimy nadal jest wzrostowa godzinna świeca, tutaj podobnie, także nic innego jak obserwacja. A few months ago that watch out for this level, it's going to be a little difficult to get through it because we have 12 monthly candles acting as resistance. It would be unlikely for us to burst through here. We'll have to see, right? There's always a chance that could happen, but again, you have to have a strategy, and without a strategy, you're just guessing. I po prostu trzeba mieć strategię w tym, co robimy, bo bez strategii tak naprawdę zgadujemy. A wiecie, kto to jest zgaduj, zgadula, tak? Także mamy wszystko pokryte. Dalej tutaj już wypowiedź bardziej merytoryczna od strony KRYPTO University. Widzicie, za każdym razem, jak ja przynajmniej oglądam KRYPTO University, jestem o wiele spokojniejszy, tak jakbym brał udział w jakiejś sesji medytacji na temat wykresu. Nawet już na mnie tak ten FAT nie działa, jeżeli chodzi o Binance i Tether w tym momencie. Spokój i zobaczymy. Będziemy obserwować, czy te 6350. Ktoś może zapytać, no co mi tu powiedziałeś, Feniks? Co ja mam z tego wziąć? Przecież o co tu chodzi? Co mam obserwować 6350, 6400 dolarów? Przynajmniej mamy spokój. 2, można nawet dać shorta. To jest tylko opinia właśnie na tej cenie 6350, 6400 z małym stop lossem i patrzymy, co się dzieje. Czy tak naprawdę odbijamy się od tej ceny. To jest właśnie, do tego są potrzebne wykresy, żeby wyeliminować strach na markecie. I o tym przypomina KRYPTO University. Inni będą patrzeć na newsy również i będą pojawiać się emocje. Od Was zależy, pod której stronie płotu jesteście. A Bitcoin Feniks leci z powrotem już do gniazda, bo płot w tym momencie jest troszeczkę już niewygodny po tylu minutach przepowiadania przyszłości. Także widzimy się ponownie już za parę minut, parę godzin. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.